Petersburg, 6 rano. Jesteśmy umówieni z Andrzejem Zykowem. Ten emerytowany oficer policji poświęcił życie walce z korupcją. Pojedziemy obejrzeć najnowszą luksusową rezydencję, należącą podobno do prezydenta Rosji i jego przyjaciół. Dziękuję. Zatoka Wyborska. Jedziemy na północ ku fińskiej granicy. Willa ma się znajdować gdzieś tu na półwyspie w głębi lasu. Po 3 godzinach jazdy jesteśmy już blisko. Stoi tu wiele luksusowych domów ukrytych przed ciekawym okiem za wysokimi płotami i murami. O ile nam wiadomo, willa prezydenta znajduje się koło wsi Łodocznij, ale o dziwo nikt nie umie wskazać drogi. Daleko do Łodocznego? Nie wiem. Ładne miejsce. Im trudniej się dostać, tym lepiej. Daleko od ludzi. Oni nie chcą mieć nikogo w sąsiedztwie. Jeździliśmy w kółko przez kilka godzin, aż ktoś wreszcie wskazał nam drogę. Szukamy domu Putina. Droga na Wyborg. Drogowskaz na Zimino. Jakieś 30 km stąd. Dziękujemy. Wreszcie znaleźliśmy drogę. Jest już ciemno. Dobra droga. Już blisko. Ładnie tu. To dobre miejsce dla prezydenta na wypoczynek. Widać płot, choć nic tu nie ma. Wszystko ogrodzone. To chyba tutaj. Brama zamknięta na głucho. Dalej nie wiedziemy. Za płotem i drzewami ukrywa się to. Wielki kompleks rezydencji, który opozycjoniści sfilmowali z drona. Dom dla obsługi 3000 m2. Lądowisko helikopterów. Domy dla gości 1500 m2. A w najlepszym miejscu dom pana tej posiadłości. 745 m2 i 1500 m2 terenu rekreacyjnego. Rezydencja godna prezydenta. Ogromny basen. Luksusowy salon ze stołem bilardowym. A do pracy gabinet strzeżony przez dwugłowego orła, symbol potęgi. Razem ponad 48 hektarów do wyłącznego użytku władcy Rosji. Od objęcia władzy 1 stycznia 2000 roku Władimir Putin zwielokrotnił swój majątek. Ura! Dziesiątki luksusowych zegarków, niektóre wartości 400 000 euro. Jacht, podobno należący do niego, wart ponad 25 milionów euro i pałac wartości 1 miliarda euro. Jak prezydent zarabiający 150 000 euro rocznie, a przedtem urzędnik państwowy, może sobie na to pozwolić? Przez ostatnie 17 lat gromadził fortunę. Podobno jest warta 200 miliardów dolarów. Czy zgromadził ją dzięki korupcji? W otoczeniu Putina są bardzo bogaci ludzie. Takich majątków nie sposób się dorobić na uczciwych inwestycjach. Jak daleko może się posunąć prezydent Rosji, by utrzymać się przy władzy i chronić swoje interesy? Mój mąż wiedział za dużo, to Putinowi przeszkadzało. Zrozumiał, że Sasza nie będzie milczał. Śledztwo prowadzi do serca nowego caratu. Realizacja Mikołaj Toniew i Anastazja Kirilenko.
Putin i mafia. Wszystko zaczęło się w Petersburgu, drugim co do wielkości mieście Rosji. To tutaj w 1952 roku urodził się w rodzinie robotniczej Władimir Władimirowicz Putin. Mając 18 lat wstąpił do tajnych służb, wówczas KGB. W nich zaczął karierę. 20 lat później, w 1991 roku, upadł Związek Radziecki. Mer Petersburga zaproponował Putinowi stanowisko zastępcy. Putin odszedł z KGB, by naprawiać skorumpowany system. W Bawarii mieszkał ktoś, kto dobrze poznał ten system. Franz Zedelmayer. Na początku lat 90. założył w Petersburgu firmę szkolącą miejscową policję i dostarczającą jej sprzęt. Podpisaniu umowy patronował Władimir Putin. Wkrótce policjanci spróbowali firmę przejąć. Przyszedł jakiś facet i powiedział, że minęło już pół roku i trzeba coś zmienić. Chciał wymienić zespół kierowniczy na swoich ludzi. Jako szef firmy powiedziałem mu: to nie twoja sprawa. Jesteś partnerem, ale to ja decyduję, kto będzie tu pracował. Dlaczego chcieli to zrobić? Bo mieliśmy dobrze funkcjonującą firmę, którą chcieli zawłaszczyć. Zedelmayer umówił się na spotkanie z zastępcą mera Władimirem Putinem. Ciekawa była jego reakcja, bo to nie był przecież jego problem, tylko miasta. Powiedział, że nie chce się mieszać w spór między stronami zaangażowanymi w ten biznes. Zapytałem: świetnie, ale dlaczego? Powiedział, że wystarczy mu pracy przy ochronie interesów mera przed organami państwa. Wtedy tego nie załapałem. Ale zrozumiałem, że działają jakieś układy przeszkadzające normalnemu funkcjonowaniu. Według Zedelmayera, tu po prawej, Putin napomknął o paru sposobach, dzięki którym mógłby zachować firmę. Żeby przetrwać na tym rynku z naszą inwestycją, musieliśmy nawiązać kontakty w świecie polityki. A do tego było niezbędne zacieśnianie relacji z Putinem. Na czym to polegało? Uświadomiłem mu, że nie jesteśmy wrogami miasta i że możemy się dołożyć do jego budżetu, co zrobiliśmy. Ustaliłem z nim, że zasponsorujemy reprezentację sportową na Igrzyska Dobrej Woli w 1994 roku. Przekazaliśmy miastu Petersburg darowizny w wysokości ponad $1 miliona. Pomimo gotowości do współpracy, Zedelmayer stracił firmę i musiał opuścić Rosję. Od tamtej pory procesuje się z rosyjskim rządem o odszkodowanie. Władimir Putin nie tylko wyciskał pieniądze z przedsiębiorstw. Skorumpowany system, który podobno stworzył w Petersburgu, dał się też we znaki zwykłym obywatelom. W 1991 roku Petersburg, jeszcze zszokowany po upadku muru berlińskiego, dotknęła klęska głodu. Władimir Putin był odpowiedzialny za aprowizację. Żeby zapełnić półki, wprowadzono system wymiany barterowej z zagranicą. Surowce w zamian za żywność. Ale surowce wyjeżdżały z kraju, a żywność nie przyjeżdżała. Andrzej Korczagin, były wysoki urzędnik z Petersburga, przebywa w Londynie jako uchodźca polityczny. W 1991 roku posłowie opozycji, powiadomieni o tych sprawach, powołali komisję śledczą. Odkryli przekręt.
Surowce sprzedawano zamiast wymieniać na żywność. Próbowali ustalić, kto na tym korzystał. To są kopie materiałów zebranych przez komisję śledczą, która badała tamte machinacje. Z odpowiedzi na pytania komisji wynika, że istniał cały system defraudacji i że ktoś się na tym niesłychanie wzbogacił. Komisja zarzuciła Putinowi nielegalne machinacje. Miał obracać setkami milionów dolarów. To były ogromne pieniądze. Komisja oceniła, że zdefraudowano 900 milionów dolarów. Wyciągnęła kategoryczne wnioski. Analiza porównawcza cen ujętych w porozumieniu wskazuje, że miało ono charakter przestępczy. Władimir Putin odmawia przedstawienia dokumentów, by ukryć prawdę o sytuacji. Jaki był jego prawdziwy udział w tych machinacjach? Czy je zorganizował? Jeden z dokumentów komisji śledczej potwierdza udział Putina. To pozwolenie na wywóz drewna podpisane przez niego, choć nie był on do tego uprawniony. Widzimy, że towarzysz Putin zatwierdził tę transakcję. Tu jest jego podpis i nazwisko. Przypisał sobie takie uprawnienia i czerpał z tego korzyści. W owym czasie nie dało się zdobyć podpisu tak wysokiego urzędnika, jeśli się mu nie zapłaciło. W takich przypadkach krążyły koperty, a nawet walizki pieniędzy. Za takie przysługi płaciło się gotówką. Потому что за такого вида услуги расплачивались в основном кэшем. Komisję śledczą wysłano do Moskwy. Władze uznały dokument i wystąpiły oficjalnie o dymisję Putina. Powinien zostać zdjęty ze stanowiska i nie być mianowany na urzędy publiczne. Zlecenia nie wykonano. Władimir Putin został zastępcą mera Petersburga. Żeby popełnić takie przestępstwo, trzeba mieć poparcie na szczytach władzy. Ludzie, którzy się na to poważyli, w tym Putin, rozumieli, że mają poparcie i że sprawy się zatuszuje. Sprawę skierowano do sądu, ale wyciszono. Wzbudziła jednak podejrzenia miejscowej policji. Na początku lat 90. Andrzej Zykow był inspektorem Wydziału Przestępczości Gospodarczej. Wraz z 3 kolegami zaczął dyskretnie obserwować Putina. To moja legitymacja policyjna. Inspektor Wydziału Przestępczości Gospodarczej. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nadało funkcjonariuszom specjalny status. A to dokument z czasu naszego śledztwa w sprawie Putina, żeby nikt nie zadawał nam pytań. Gdybyśmy ujawnili, że go śledzimy, od razu rozwiązano by nasz zespół. Po 8 latach śledztwa funkcjonariusze zarzucili Putinowi stworzenie związku przestępczego. Co odkryliście? Związek przestępczy. Prawie wszystkie urzędy miejskie w Petersburgu, zwłaszcza ten podległy Putinowi, tworzyły związek przestępczy. Był cały system łapówek za przydziały mieszkań. Żeby ten system działał, powołali do życia firmę, przez którą szły łapówki dla radnych, prokuratorów, sędziów. W 1999 roku Zykow został zwolniony z policji. Śledztwo wyciszono. Policjanci odkryli też, że Putin, żeby utrzymać władzę w mieście i pomnażać majątek, prawdopodobnie współpracował z mafią. W latach 90. szefem petersburskiej mafii był Gennadij Pietrow. Kto chciał robić interesy w mieście, musiał to załatwiać przez niego. Miał asa w rękawie.
Wierzono, że był w bliskich stosunkach z zastępcą mera Władimirem Putinem. O tym opowie nam były członek Jakuzy, Kinichi Kamias. Spotykamy się w Szwecji. Po raz pierwszy ten nawrócony japoński mafiozo zgodził się opowiedzieć o swojej rosyjskiej przeszłości. Działał wtedy w petersburskich kasynach. Październik 1992 roku. Wśród jego rosyjskich współpracowników był Gennadij Pietrow, szef lokalnej mafii, i jego asystent Siergiej Kuźmin. To jestem ja. To Siergiej, a to Giena. Od razu zobaczyłem, że nie są to zwykli ludzie. Mieli własny hotel. Byli uzbrojeni. W hotelu była ochrona. Sami odebrali mnie z lotniska. Czasem przyjeżdżali autobusem. Kiedy zapytałem dlaczego, Gennadij powiedział, bo autobusy też nie podlegają. Gennadij Pietrow kontrolował wtedy wiele firm. Jakie mieli stosunki z władzami? Z tego, co zrozumiałem, rządzili wszystkim, więc musieli mieć na to pozwolenie. Szef mafii wyjaśnił Kamiasowi, że prawdziwym bossem był zastępca mera Petersburga, Władimir Putin. To on zezwalał na otwieranie kasyn. Gennadij powiedział mi, że to zależy od Putina. Zdziwiłem się, że kontroluje kasyna. Może chciał robić interesy. Kamias zauważył, że Putina i Pietrowa łączy coś więcej niż interesy. Powiedzieli mi, że są przyjaciółmi. On i Putin? Tak mi powiedziano. Mamy rok 92. Putin, wywodzący się z KGB, protegowany mera, rządzi w Petersburgu. W 96 roku prezydent Jelcyn zaprosił go do Moskwy. Putin szybko zyskał wpływy na Kremlu. 2 lata później został dyrektorem FSB, dawnej KGB. Miał za zadanie chronić Jelcyna i jego rodzinę, publicznie oskarżanych o korupcję. Powrót do służby bezpieczeństwa traktuje jak powrót do domu. 31 grudnia 1999 roku Jelcyn podał się do dymisji. Pełniącym obowiązki prezydenta mianował Putina. Drodzy rodacy, od dziś obejmuje obowiązki głowy państwa. Tego samego dnia nowy szef Kremla podpisał pierwszy dekret o immunitecie dla Jelcyna i jego rodziny. Ustępujący prezydent nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani administracyjnej. Nie można go zatrzymać ani aresztować. Podpisano Władimir Putin. Zaczęły się rządy Władimira Władimirowicza Putina. Czy wykorzystał stanowisko do utrzymania dawnych kontaktów i bogacenia się? Oficjalnie jako prezydent ma dowodzić walką z korupcją. Omówimy kwestię doskonalenia systemu walki z korupcją. Nasze ustawodawstwo i praktyka w tej dziedzinie spełniają światowe standardy. Ale według Siergieja Kolesnikowa to tylko pozory. W 2010 roku biznesmen musiał opuścić Rosję. Szamałow postanowił podrzucić mi narkotyki do samochodu, żeby wsadzili mnie do więzienia. I co pan zrobił? Po prostu wziąłem teczkę, wsiadłem do samolotu i odleciałem.
Od tamtej pory odbywa spotkania w różnych krajach. Tym razem gości w Wilnie, stolicy Litwy. Czuje się tu bezpiecznie. W hotelu odtworzył nam nagranie z jednego z ostatnich zebrań z udziałem jego współpracowników. Było to w Petersburgu w 2009 roku. Zarządzał prosperującą firmą produkującą sprzęt medyczny. Było nas trzech. Goriełow, Szamałow i ja. Analizowaliśmy finanse firmy. Według Kolesnikowa firma miała ukrytego wspólnika, Władimira Putina, dzięki któremu mogła wygrywać wiele publicznych przetargów. Do zysków rościł sobie prawo niejaki Michał Iwanycz. Czyje to pieniądze, nasze czy Michała Iwanycza? Michała Iwanycza. Jego jest 439 968 tysięcy. Kto to taki? To był pseudonim Putina. Po co pseudonim? Żeby nie wymieniać znanych nazwisk i móc swobodnie dyskutować na wszelkie tematy, nie zwracając niczyjej uwagi. Partnerzy Kolesnikowa mieli wypłacić całą sumę, ponad 430 milionów euro, ukrytemu wspólnikowi, Władimirowi Putinowi. Było to nielegalne. Putin jako urzędnik państwowy nie miał prawa przyjąć pieniędzy od prywatnej firmy. Kolesnikow twierdzi, że za te pieniądze Putin wybudował sobie wielki pałac na wybrzeżu Morza Czarnego, wart prawie 1 miliard euro. Takie sumy nie licują ze skromnym stylem życia Putina, jeśli wierzyć jego oświadczeniom majątkowym. Ostatnio umieścił w nich tylko działkę o powierzchni 1500 m2, mieszkanie 77 metrów, mały garaż, 2 stare samochody i przyczepę marki Łada. Kolesnikow kilka razy zarzucał publicznie Putinowi bezprawne bogacenie się. Nie wszczęto żadnej sprawy. Putin jako prezydent nie zmienił podobno dawnych zwyczajów. A co z dawnymi znajomymi? Zwłaszcza z Genadijem Pietrowem, szefem petersburskiej mafii. 14 czerwca 2008 roku Pietrowa ze współpracownikami aresztowano w Hiszpanii. Policja zabrała go z tej ogromnej willi ze wspaniałym widokiem na morze. Pablo Muñoz, hiszpański dziennikarz śledczy, relacjonował zatrzymanie. To ogromna budowla o gigantycznej powierzchni. Ma setki metrów kwadratowych. Jest wyjątkowo atrakcyjnie położona. Siedziba godna bossa numer 1. Od ulicy też widać, na co stać Genadija Pietrowa. To typowy dom bogatego rosyjskiego magnata. Spójrzcie tylko na te kolumny. Rosyjskim nowobogackim nie wystarcza, że posiadają majątki. Muszą się afiszować swoim bogactwem. Luksusowy styl życia, ale żadnych deklarowanych dochodów. W 2007 roku Pietrowem zainteresował się hiszpański wymiar sprawiedliwości. Założono mu podsłuch i podjęto obserwacje w ramach operacji Trojka. Spójrz na to drzewo. Policjanci umieścili tam domek dla ptaków, bez ptaków, lecz z kamerą w środku. Nazwali go kukułczym gniazdem. Kamera rejestrowała każde wejście i wyjście Pietrowa i członków jego rodziny. Nigdy się nie dowiedział o tym, że był śledzony. José Grinda był jednym z prokuratorów, którzy wszczęli śledztwo.
Dzięki nagraniom z podsłuchów odkrył ku swojemu zdumieniu związki rosyjskiej mafii z rządem Putina. Po raz pierwszy zgodził się opowiedzieć o tym przed kamerą. Co pana zaskoczyło? Petrov con determinados políticos o con determinados funcionarios. Pietrow często rozmawiał z politykami i urzędnikami. Niektóre rozmowy dotyczyły jego interesów w Rosji. Rusia Mówił tonem, który w prokuraturze oceniliśmy jako nieprzyjazny. hemos interpretado Jakby que era, chciał coś wymóc na tych osobach. no en tono amistoso, Nazywamy sino era to en tono de wykorzystywaniem wpływów. resultados de la influencia de esas personas públicas, lo que llamaba el tráfico de influencias. To wykorzystywanie wpływów odbywało się zwłaszcza między mafijnym bossem Pietrowem a Tolikiem, czyli Anatolijem Sierdiukowem, ministrem obrony Rosji. Además era una relación Łączyły personal, ich o sea, ścisłe więzi. no son relaciones en las To nie que było tak, że ledwo el się señor znali. Sierdiukov y el señor Petrov parezca que se Przyjaźnili conocen. się. No, era un conocimiento de amistad. Jesteśmy pewni, Lo que sí que teníamos że era- lo que wytworzył się percibía między nimi era que taki el señor układ, Petrov w którym Pietrow był górą. tenía una relación Przełożonym de superioridad Sierdiukowa. jerárquica respecto del señor Serdiukov. O, Nie w bezpośrednim vamos a quitar sensie, jerárquico, ale pero de górował nad superioridad. nim. Es decir, Ze señor sposobów, w Serdiukov jaki rozmawiali, estaba por abajo można było del odnieść señor wrażenie, Petrov że en cuanto al Sierdiukow trato, en cuanto a jest las podwładnym conversaciones, Pietrowa. en cuanto a la forma de hablar. Są więc związki między mafiozem Genadijem Pietrowem a ministrem bliskim Putinowi. Ten ostatni też mógł być bohaterem zarejestrowanych rozmów. Pojawia się w nich regularnie określenie numer 1. Na przykład w rozmowie Pietrowa z jego synem Antonem, z której wynika, że od numeru 1 zależą różne interesy. 26 listopada 2007 roku, 9:06 rano. Anton Pietrow dzwoni do ojca. Genadij mówi mu, że widział się z numerem 1. Numer 1 gotów jest pomóc w zawarciu umowy dotyczącej samolotów, a także obrotu ziemią i energetyki. Zapytany, kim jest numer 1, prokurator robi unik. Kim jest numer 1? No lo sé. Nie wiem. Las conversaciones yo no Dużej recuerdo. części rozmowy nie Una gran pamiętam. parte que no recuerdo. Por parte del señor Ale Petrov. chętnie pokazał nam Alemania, ten pisany ręcznie dokument. Creo que era en el domicilio To chyba był profesional del adres señor miejsca Untori, pracy pana Untori. que era abogado del señor Był Petrov, adwokatem que también- pana que también Pietrowa. está acusado. Aquí hablan del señor, podría ser Putin. Tu jest chyba mowa o panu Putinie, terenach pod Malagą, obywatelach Rosji, działkach terrenos do no kupienia. Pues No sabemos a qué se refiere. Nie mamy tenemos, pojęcia, o co chodzi. Ni puñetera idea. Według naszych informacji śledczy byli przekonani, że pod pseudonimem numer 1 kryje się Władimir Putin. Pietrow, zwolniony w oczekiwaniu na proces, żyje dziś spokojnie w Rosji pod ochroną władz, które odmawiają jego ekstradycji. Są i inni świadkowie wykorzystywania wpływów na najwyższym szczeblu. Władimir Miłow był ekspertem w Ministerstwie Rozwoju, a potem wiceministrem energetyki. Według niego Rosja pod wpływem władz na Kremlu stała się kleptokracją. Objął całkowitą kontrolą główne aktywa i przepływy pieniężne w podstawowych branżach, jak te związane z ropą, gazem, energetyką, rafineriami. To imperium całkowicie opanowane przez garstkę ludzi z jego najbliższego otoczenia. Wielu z nich miało podobno związki ze zorganizowaną przestępczością, przynajmniej kiedyś w Petersburgu. To jest zorganizowana przestępczość, ponieważ biurokraci kontrolują przepływy pieniężne i wszystko od nich zależy. Zamówienia od państwa, finansowanie przez Gazprom. Wymyślają nawet całkiem niepotrzebne projekty.
totally unnecessary project. Czy Putin to ojciec chrzestny? Absolutely. Oczywiście. He totally controls everything Wszystko personally. osobiście kontroluje. Od dojścia Putina do władzy jego najbliżsi przyjaciele, klan petersburski, zostali sowicie wynagrodzeni. Jak jego doradca prawny Dmitrij Miedwiediew, który został premierem, a nawet prezydentem Rosji. Albo sekretarz Putina w urzędzie miasta, który stanął na czele Rosnieftu, największej rosyjskiej kompanii naftowej. Bracia Arkadii i Borys Rotenbergowie z Petersburga wzbogacili się na zamówieniach państwowych. Są dziś miliarderami. Ten stary przyjaciel został prezesem Banku Rosji, Banku Elit. Nikołaj Szamałow, dawny kolega z KGB, jest głównym udziałowcem. Jego syn Kirył został najmłodszym rosyjskim miliarderem, nabywszy ogromny pakiet akcji naftowej spółki Sibur. Stało się to zaraz po jego ślubie z córką Putina Jekateriną. Zięć miliarder mógł firmować swoją osobą tajny majątek Putina. Przypomnijmy luksusową willę nad Zatoką Wyborską, strzeżoną całą dobę przez służby specjalne i zajmowaną wyłącznie przez Putina. Formalnym właścicielem nieruchomości jest Sibur, firma Kiryła Szamałowa. Uczynny zięć ma też coś wspólnego z inną luksusową posiadłością, która może należeć do prezydenta Rosji. Biarritz na południu Francji. Na klifie nad plażą Chambre d'Amour na rozległej działce stoi jedna z najpiękniejszych na wybrzeżu willi o powierzchni 300 m². Jej wartość ocenia się na 4 miliony euro. Pierre Afne walczy z korupcją. Zainteresował się tym domem, kiedy 10 lat temu kupili go Rosjanie. Ten taras dobudowano, kiedy przyjechali. Widzicie tam metalowy maszt z żaglem, który ich zasłania, kiedy się opalają. Są tam krzewy, drzewa i palmy. Ci ludzie chcą się ukrywać. Właściciel ukrywający się przed sąsiadami. Nikt nie wie, kim jest. Na skrzynce nie ma nazwiska, dom nie ma numeru. Tu też nie ma napisów. Okiennice są zamknięte. W tej chwili nikt tu nie mieszka. Przeprowadził śledztwo, by odnaleźć właściciela. Poznałem fachowców, których tu zatrudniano. Jeden powiedział mi, pracowałem dla Putina. Zapłacili mi gotówką. Ale nazwiska Putina nigdzie nie znajdziecie. Nigdzie nie ma nazwiska Putina. Ale na oficjalnych dokumentach jako właściciel willi figuruje Kirył Szamałow, zięć prezydenta Rosji. Putin najbardziej polega jednak na przyjacielu z dawnych lat. Panama Papers. W kwietniu 2016 roku wybuchł największy od lat skandal finansowy. Panama Papers. Ponad 11 milionów tajnych dokumentów wyciekło z kancelarii Mossack Fonseca w Panamie. Wszystkie dotyczą kont w rajach podatkowych, za pośrednictwem których pierze się dochody z oszustw podatkowych lub korupcji. To Siergiej Roudugin, słynny rosyjski muzyk, ojciec chrzestny córki Putina i jego przyjaciel z dzieciństwa. Jego podpis figuruje na dokumentach, które umożliwiły transfer do Panamy ponad 2 miliardów dolarów. Czy to majątek Roudugina, czy też kryje on pieniądze swojego przyjaciela? Roudugin często występuje w Filharmonii w Petersburgu. Znany jest ze skromności. Na dyrektorze Ilji Czerkasowie nie sprawia wrażenia bogacza. По-моему, человек
Wydaje się, że pieniądze go nie interesują. Nie zachowuje się jak ktoś, kto posiada 2 miliardy dolarów. Живет не так, как обладатель 2 миллиардов долларов. Да? И когда он приезжает в филармонию, Do filharmonii иногда sam мне przyjeżdża звонит, samochodem поскольку он сам за рулем, i dzwoni przedtem, żeby, говорит, что jeśli to если możliwe, есть место свободное, zarezerwować mu miejsce для na него его parkingu. поберегли. Miliarderzy tak nie postępują. Миллиардеры иначе подъезжают. Ale Czerkasow potwierdza, że Roudugin przyjaźni się z Putinem. Не был, а Był остается i nadal jest другом jego Владимира przyjacielem. Владимировича. Wместе я их Widziałem видел один ich раз, razem jeden года raz, 4 назад. 4 lata temu, Был юбилей podczas jubileuszu jednego z muzyków. господина Тимиркана. Obaj byli zaproszeni. И они оба были гостями на этом юбилее. Trzymali się Я razem. их видел вместе. Widać było, że są sobie bliscy. Их отношения, по всей видимости, довольно близкие. Czy przyjaźń prezydenta z muzykiem mogła być wykorzystana do ukrycia majątku Putina? Próbowaliśmy skontaktować się z Rouduginem. Jestem z francuskiej telewizji. Czy mógłbym mówić z panem Siergiejem Rouduginem? Pomyłka. Taką odpowiedź zawsze słyszą zagraniczni dziennikarze. Przed dziennikarzami rosyjskimi muzyk próbował się wytłumaczyć. Wyjaśnił, że 2 miliardy dolarów pochodzą z wpłat od darczyńców na cele edukacyjne. Kształcenie muzyków jest bardzo kosztowne, to indywidualny proces. Prosiłem o pieniądze, naprzykrzałem się swoim znajomym, namawiałem ich do udziału w moich projektach. Z niezłym rezultatem. Bez trudu wyjaśnia, na co idą te fundusze. Znam przeznaczenie swoich pieniędzy. Mogę pokazać. Oto jeden instrument, drugi instrument. Właśnie wysyłam 4 fortepiany do szkoły muzycznej w Soczi. Rosyjscy dziennikarze śledczy nie wierzą w wersję Roudugina. W redakcji Nowej Gazety, jednego z ostatnich w Rosji niezależnych pism, spotykamy się z Romanem Szlejnowem. Według niego wyjaśnienia muzyka brzmią fałszywie. Но в реальности To niepoważna это odpowiedź. оправдание звучит несерьезно. Потому что Instrumenty, 2 które миллиарда sprowadził долларов Roudugin, не выглядит как nie mogły kosztować просто, 2 miliardów dolarów. плата Za tę те sumę музыкальные инструменты, которые zarzuciłby Roudugin instrumentami слишком много cały музыкальных kraj. инструментов потребовалось бы ввести, так скажем, можно было всю страну завалить музыкальными инструментами. Szlejnow widzi jednego beneficjenta. Соответственно, вопросы возникают. Вот, Nasuwa эти się средства, pytanie, в реальности kto контролируются naprawdę кем? А кому rozporządza тогда tymi нужно pieniędzmi? Чтобы nie pokazywać, значит, что Kto средства potrzebuje принадлежат Roudugina, by президенту? wykazać, Первая мысль, которая że возникала, nie это należą do niego? российскому президенту. Единственное, что Od razu доказать, это przychodzi na крайне myśl сложно. prezydent Rosji. Потому что, Trudno tego вы dowieść, понимаете, przecież что, pracował w tajnych służbach. Он bывший сотрудник Nie спецслужб, będzie się ujawniał. да, ему незачем фигурировать, да и любой Żaden mądry российский rosyjski чиновник urzędnik никогда niczego оставит nigdy nie никакой podpisze. подписи ни под одной бумагой. Ma od Если tego это zaufanych ludzi, доверенные przyjaciół, лица, członków друзья, rodziny. родственники, кто угодно, ближние, дальние. Pozostaje jedno pytanie. Po co Putinowi tyle pieniędzy? Возможно, я не знаю. Nie wiem, зачем, dlaczego ktoś chce kontrolować человек, zasoby да, finansowe. хочет контролировать те или иные денежные ресурсы. Nie wiemy, na co Не je знаю, для przeznaczano чего они i предназначались, jak je да, wykorzystują finalnie. ludzie z otoczenia Как prezydenta. как они используются там людьми из окружения президента. Zadaliśmy Putinowi to i wiele innych pytań. Czy był pan beneficjentem funduszy z Panama Papers? Czy prosił pan Roudugina o podpisanie dokumentów? Na co idą te pieniądze? Odpowiedzi nie było.
Musimy się zadowolić wersją, jaką podał Putin w 2016 roku w wypowiedzi dla prorządowej Russia Today. Według niego Roudugin jest uczciwym człowiekiem, tak jak sam Putin. Im więcej mamy takich jak on, tym lepiej. Jestem dumny z takich przyjaciół. Pojawiły się domysły, że jeśli przyjaciel prezydenta Rosji coś tam zarobił, na pewno wchodzi w grę korupcja. Nie ma żadnej korupcji. A więc nic do ukrycia. Ale od wielu lat, jeśli ktoś pokazuje dowody na skorumpowanie Putina, rządu czy oligarchów, Kreml nie waha się przed pogróżkami czy nawet zabójstwem. Groźba śmierci. Biznesmen William Browder żyje w jej cieniu. Dziś w Londynie zorganizował uroczystość na cześć Siergieja Magnickiego. Siergiej Magnicki był moim prawnikiem. Zawinił tym, że ujawnił korupcję reżimu Putina. Wiadomość o jego zamordowaniu 17 listopada w 2009 roku złamała mi serce i zmieniła moje życie. Po dwuletnim śledztwie Magnicki dowiódł, że wysocy rosyjscy urzędnicy ukradli $250 milionów bezprawnie wywłaszczając jego szefa, Williama Browdera. Poinformował wymiar sprawiedliwości. Reakcja była natychmiastowa. Aresztowano go za oszustwa podatkowe. W areszcie śledczym był torturowany. Chcieli go zmusić do wycofania zeznań przeciwko wysokim urzędnikom państwowym. Umieścili go w nieogrzewanej celi bez szyb w oknach w grudniu w Moskwie, żeby zamarzł na śmierć. Okazał się twardszy niż się spodziewali. Odmówił złożenia fałszywych zeznań i nie podpisał sfałszowanego protokołu. W nocy 8 strażników pobiło go na śmierć. Miał 37 lat. Zostawił żonę i 2 dzieci. William Browder, chcąc pojąć, co tak wzburzyło władze rosyjskie, rozpoczął śledztwo, by ustalić, co się stało z zawłaszczonymi $250 milionami. Po 7 latach można ustalić obieg tych pieniędzy. Poprzez dziesiątki spółek offshore trafiły do jednego z beneficjentów, Siergieja Roudugina, przyjaciela Putina z lat dziecięcych. Pieniądze, które wskazał Siergiej Magnicki i przez które zginął, przepływały przez rosyjskie i mołdawskie banki, trafiając na konta Siergieja Roudugina, słynnego wiolonczelisty z Panama Papers, najlepszego przyjaciela Putina. Morał z tej historii jest taki, że jeśli masz coś, co władze chcą ukraść, to ukradną. Im to cenniejsze, tym bardziej będą tego chciały. A jeśli staniesz im na drodze, nie zawahają się zabić ciebie albo twoich ludzi w najbardziej sadystyczny sposób. Browder, zdecydowany pomścić swego prawnika, ruszył do ataku. W grudniu 2012 roku, na skutek jego starań, Stany Zjednoczone przyjęły ustawę Magnickiego, dopuszczającą m.in. zamrażanie kont z nielegalnymi dochodami rosyjskich urzędników. Ta ustawa rujnuje model biznesowy Putina. Jeżeli pieniądze nielegalnie zgromadzone przez 17 lat zostają nagle zamrożone na Zachodzie, okazuje się, że nie było warto kraść. To dotkliwy cios. William Browder stał się dla Kremla wrogiem numer 1. Grożono mi śmiercią, porwaniem. W Rosji wytoczyli mi wiele procesów. Zostałem skazany zaocznie na 18 lat więzienia. Chcą mnie zabić, ale w taki sposób, żeby Putin i jego reżim nie ponieśli konsekwencji.
Muszą to zrobić tak, żeby ich udział nie wyszedł na jaw. Na razie nie ustalili, jak to zrobić. Jestem pewien, że wciąż to obmyślają i muszę mieć się na baczności. William Browder nie jest jedyną ofiarą walki z korupcją. W 2006 roku świat obiegło to zdjęcie z londyńskiego szpitala. Włosy wypadające garściami, woskowa skóra. Aleksander Litwinienko, były agent rosyjskich tajnych służb, na łożu śmierci. Jego żona przekonała lekarzy i angielską policję, że trzeba zbadać przyczyny tej nagłej choroby. Kiedy Sasza leżał w szpitalu, prosiliśmy, żeby zbadali, czy go nie otruto. Lekarze wzięli nas za szalonych. Nie rozumieli, jak to możliwe, że ktoś znalazł się w szpitalu z objawami zatrucia i mówi, że chciano go zabić. Były agent FSB badał związki Kremla ze zorganizowaną przestępczością i praniem brudnych pieniędzy. Nie krył się z tym i podpisał na siebie wyrok śmierci. Sasza dużo wiedział, co nie podobało się Putinowi. Był gotów podzielić się tajnymi informacjami. Nie należał do tych, którzy siedzą cicho. Putin to zrozumiał. 23 listopada 2006 roku Aleksander Litwinienko zmarł. Żona skierowała sprawę do sądu. Śledczy ustalili, że padł ofiarą morderstwa, otruty polonem 210, 400 razy bardziej radioaktywnym od uranu. Można go uzyskać tylko w reaktorze atomowym. Ilość tego pierwiastka znaleziona w Londynie była bez precedensu. To był akt terroryzmu państwowego. Kto dopuścił do wwiezienia radioaktywnej substancji do Londynu i jej użycia? Kto dał pozwolenie? To poważne pytanie. Kto ponosi odpowiedzialność i kogo należy ukarać? Marina Litwinienko nie ma wątpliwości, kto za tym stoi. Na podstawie materiałów Scotland Yardu wskazała na Putina i szefa tajnych służb, Nikołaja Patruszewa. Kiedy mowa o Patruszewie i Putinie, jest słowo domniemany. To termin prawniczy, który sugeruje, że bez ich udziału nie popełniono by tego przestępstwa. Putinowi nie postawiono zarzutów, ale śledztwo wskazało na 2 byłych agentów służb specjalnych, którzy spokojnie żyją dziś w Rosji, chronieni przez władzę. Jakby zbrodnia była narzędziem systemu. Państwo rosyjskie to struktura przeżarta korupcją. Żeby się bronić przed krytykami tej korupcji albo próbującymi ją ujawnić, posunie się bardzo daleko, by ich uciszyć za wszelką cenę. Niestety, takie są fakty. Poczuliśmy tę atmosferę zagrożenia podczas naszego śledztwa. Zadzwonił do nas na przykład agent FSB, próbując odwieść nas od kontynuowania naszej pracy. Czego szukacie na Putina i na Petersburg? Żadnej korupcji tam nie było. Było wiele rzeczy. Nie rozumiem, co chcecie publikować. Skontaktował się z nami człowiek przemysłowca powiązanego z Kremlem. Nalegał na spotkanie. Zamierzaliśmy się spotkać z nim w kawiarni w centrum Moskwy, wyposażeni w ukrytą kamerę.
Николя, всем приятно. Точно, давайте так. Во-первых, мы договоримся, что я... Zrobimy tak. Nie będę was cytować ani wy mnie. To zostanie między nami. Rozumiemy się? Значит, с точки зрения... Zapytaliśmy, czym się zajmuje. Вам-то зачем это вообще все? Po co o to pytacie? Jesteśmy dziennikarzami. Какие журналисты? Если вы будете Gdybyście nimi byli, pisalibyście o innych sprawach. To, co robicie, to nie żadne dziennikarstwo śledcze. журналистское расследование. Ciekaw jestem, kto wam płaci i skąd pomysł tego dochodzenia. За какие деньги, какой смысл столько симпатичной и находящейся за рубежом девушки? Телефон. Facet zmienia ton, zaczyna grozić. И здесь вопрос... W tym momencie trzeba już wiedzieć, jak rozmawiać. Разговор. To jak w kinie. Ну, когда делаются такого рода дела, как мы знаем, да, там же Zabijają, a potem o zabitym się zapomina. убил, потом убил тех, кто A ten, kto zabił, też ginie. операция такая. Wszystko się komplikuje. Po spotkaniu już się nie skontaktował. Oskarżenia o korupcję, związki z mafią, zabójstwa. Jak długo jeszcze potrwa reżim Putina? Czy pewnego dnia za to odpowie? Dziś utrzymuje się przy władzy, żeby przeżyć. On codziennie myśli o przetrwaniu swoim i swoich przyjaciół. Poważy się na wszystko, żeby tylko przeżyć następny dzień. Z taką Rosją mamy do czynienia i dlatego tak trudno nam zrozumieć, co się dzieje. Myślę, że Putin jest już na wylocie. Pytanie, jak długo zdoła utrzymać się przy władzy. Wielu będzie się domagać postawienia go przed sądem. Putin boi się stracić urząd prezydenta, bo wie, że ja i wiele innych ofiar jego zbrodni będziemy go ścigać za jego czyny. W tym systemie Putin skazany jest na pozostanie przy władzy, żeby uniknąć kary. Na razie wygląda na to, że nie ma potencjalnego zmiennika. Wersja polska na zlecenie platformy NC+ Studio Publishing. Tekst Hanna Jankowska. Czytał Maciej Gudowski.